Czy kiedykolwiek obudziłeś się z poczuciem, że dziś zmienisz swoje życie? Zrobiłeś plan, może nawet usiadłeś z notatnikiem, spisałeś swoje cele i z ekscytacją pomyślałeś, to będzie mój moment. A potem po kilku dniach, może tygodniach, nagle coś zaczęło się sypać. Motywacja gdzieś zniknęła, cel wydawał się coraz bardziej odległy, aż w końcu zupełnie o nim zapomniałeś. Dzieje się tak u większości z nas. Ale dlaczego? Dlaczego nie osiągamy tego, czego tak bardzo chcemy? I jak to zmienić? Chcę, żebyś się nad tym zastanowił głębiej. Pomyśl o tym, co wydarzyło się ostatnim razem, kiedy postanowiłeś coś zmienić w swoim życiu. Może był to plan na lepsze zdrowie, jakiś pomysł na dodatkowe pieniądze, nauka nowej umiejętności, czy cokolwiek innego. I co się stało? Dlaczego tak trudno było to utrzymać? Zastanowimy się dzisiaj, co naprawdę stoi za brakiem osiągnięć większości ludzi, a także pokażę Ci, jak zmienić podejście, by Twoje cele nie były już tylko marzeniami. Ludzie mają tendencję do myślenia, że jutro będzie łatwiej, mniej stresująco, bardziej sprzyjająco. To jutro to złudne poczucie, że przyszłość przyniesie lepsze warunki do działania. A prawda jest taka, że przyszłość nigdy nie będzie idealna. W rzeczywistości jutro wygląda dokładnie tak samo jak dzisiaj. Może nawet będzie trudniejsze, bo pojawią się nowe problemy, nowe wyzwania. Dlaczego więc ciągle myślimy, zrobię to później? To prostsze. Mózg kocha proste rozwiązania. Odłożenie czegoś na później daje nam chwilowe ukojenie, pozwala zrzucić z siebie presję i ten mechanizm działa jak uzależnienie. Im częściej go używamy, tym trudniej nam go porzucić. Ale to wszystko to złudzenie. Im dłużej odkładasz działanie, tym większe stają się Twoje obawy, a cel wydaje się coraz bardziej odległy. Zmiana tego schematu zaczyna się od prostego, ale trudnego do zaakceptowania faktu. Jutro nigdy nie będzie lepsze od dziś. Dlatego jeśli chcesz osiągnąć swój cel, przestań szukać idealnych warunków. Nie czekaj, aż będziesz mieć więcej czasu, więcej energii, mniej stresu. Zacznij teraz z tym, co masz. Nawet jeśli to tylko mały krok, jest to krok naprzód. Perfekcjonizm to brzmi jak cecha ludzi sukcesu, prawda? Ciągłe dążenie do tego, by wszystko robić najlepiej, jak tylko można. Ale prawda jest taka, że perfekcjonizm to często największy wróg postępu. Jest jak czarna dziura, która pochłania Twoje ambicje, zanim zdążysz cokolwiek zrobić. Perfekcjonizm mówi Ci, że nie warto zaczynać, jeśli nie możesz zrobić czegoś idealnie. To on sprawia, że odrzucasz wszelkie próby, które nie wydają się doskonałe. Jeśli nie masz pewności, że wszystko pójdzie perfekcyjnie, nie zaczynasz wcale. Ale czy to nie paradoks? Bo przecież bez działania nie osiągniesz niczego, a perfekcjonizm mówi Ci, żeby w ogóle nie zaczynać. Ludzie, którzy osiągają swoje cele, rozumieją coś, co umyka perfekcjonistom. Nie trzeba być idealnym, żeby coś zdziałać. Czasami trzeba po prostu zacząć, bez względu na to, jak niedoskonałe może się wydawać to, co robisz. Tak, możesz zrobić błędy. Tak, coś może pójść nie tak, ale każdy krok, nawet nieidealny, przybliża Cię do celu. Przyznaj się, ile razy planowałeś coś wielkiego, tylko po to, by po krótkim czasie stwierdzić, że to wszystko Cię przerasta? Chciałeś przebiec maraton, zanim nauczyłeś się regularnie biegać. Chciałeś nauczyć się nowego języka w miesiąc. Ludzie często stawiają sobie zbyt ambitne cele, bo wydaje się, że tylko wielkie rzeczy mają wartość. A potem, kiedy te cele okazują się zbyt trudne do zrealizowania, poddajemy się. To jak zjedzenie olbrzymiego posiłku naraz. Możesz mieć największy apetyt na świecie, ale jeśli spróbujesz przełknąć zbyt duży kawałek, zadławisz się. Cele działają podobnie. Jeśli stawiasz przed sobą zbyt duże wyzwania bez odpowiedniego przygotowania,
Twój mózg szybko uzna, że to nie jest możliwe do osiągnięcia. I co wtedy robisz? Zatrzymujesz się, porzucasz cel, bo wydaje ci się zbyt odległy, zbyt trudny. Rozwiązanie? Mikrocele. Zamiast myśleć o maratonie, skup się na tym, by codziennie przebiec 2 kilometry. Zamiast zakładać, że nauczysz się języka w miesiąc, postanów, że będziesz się uczyć przez 10 minut dziennie. Małe, codzienne kroki są o wiele bardziej efektywne niż wielkie skoki, które szybko cię wyczerpują. To one kumulują się w długoterminowy sukces. Jedną z największych przeszkód na drodze do realizacji celów są nasze nawyki. Ludzie często chcą zmienić swoje życie, ale ich codzienne działania stoją w sprzeczności z ich marzeniami. Chcesz schudnąć, ale twoim nawykiem jest jedzenie niezdrowych przekąsek wieczorem. Chcesz założyć firmę, ale zamiast poświęcać czas na rozwój biznesu, godzinami przeglądasz media społecznościowe. Nasze nawyki działają na autopilocie. Robimy pewne rzeczy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Często mówimy sobie, to tylko raz, to nie ma znaczenia. Ale te małe wybory, których dokonujesz codziennie, składają się na całość twojego życia. Ludzie nie osiągają swoich celów, bo ich nawyki są sprzeczne z tym, do czego dążą. Ale tutaj jest dobra wiadomość. Nawyki można zmieniać. To nie jest łatwe i nie stanie się od razu, ale jest możliwe. Kluczem jest świadomość. Zanim zmienisz nawyk, musisz zdać sobie sprawę z tego, co naprawdę robisz na co dzień. Zapisz swoje codzienne działania, sprawdź, co sabotuje twoje cele, a potem zacznij od małych zmian. Zamiast próbować zmienić całe życie naraz, zacznij od jednej rzeczy, jednej zmiany, którą wprowadzisz codziennie, konsekwentnie. Większość ludzi ma obsesję na punkcie swoich celów. Skupiają się na wyniku końcowym, na tej pięknej sylwetce, tym awansie, tym wymarzonym domu. Ale to, czego nie dostrzegają, to proces, który do tego prowadzi. Ludzie często myślą, że cel to coś, co można zdobyć szybko. Ale prawda jest taka, że najważniejsze jest to, co robisz na co dzień. Osiąganie celów to maraton, nie sprint. To małe kroki, które musisz stawiać każdego dnia. Jeśli skupiasz się tylko na efekcie końcowym, łatwo możesz się zniechęcić, gdy nie widzisz natychmiastowych rezultatów. A przecież nic, co naprawdę wartościowe, nie przychodzi natychmiast. Skup się na procesie. Niech twoim celem będzie to, by codziennie zrobić coś, co przybliży cię do realizacji marzenia. Jeśli chcesz schudnąć, nie myśl o końcowej wadze. Myśl o tym, co dziś zjesz i ile razy pójdziesz na spacer. To właśnie te małe działania każdego dnia prowadzą do wielkich rezultatów. Wielu ludzi czeka na motywację, aby zacząć działać. Ale motywacja jest jak letnia bryza. Pojawia się i znika. Oczywiście, czasem masz ochotę działać, a czasem nie. Ale jeśli polegasz tylko na motywacji, nigdy nie osiągniesz swojego celu. Motywacja jest zmienna, a samodyscyplina to to, co utrzymuje cię na właściwym torze, nawet gdy nie masz ochoty działać. I oto sekret sukcesu. Samodyscyplina nie wymaga od ciebie, byś czuł się zmotywowany. Wymaga tylko, byś działał. Tylko tyle. A kiedy zaczniesz regularnie działać, zauważysz, że nawet bez tego przypływu motywacji twoje cele stają się coraz bardziej osiągalne. Każdy z nas ma cele i każdy z nas ma potencjał, żeby je osiągnąć. Ale większość ludzi porzuca swoje marzenia, bo pozwala, by codzienne nawyki, perfekcjonizm i fiksacja na wynikach stanęły im na drodze. Ty możesz to zmienić, ale najpierw musisz zrozumieć, że osiąganie celów to proces, długotrwały, pełen małych kroków. Nie czekaj na idealny moment, nie szukaj perfekcji. Skup się na procesie i na tym, co robisz dzisiaj. Każdego dnia masz okazję zrobić krok w stronę swojego celu. To od ciebie zależy, czy ten krok wykonasz. Cieszę się, że oglądasz do końca.
Jeżeli widzisz jakąkolwiek wartość dla siebie w moich materiałach, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz jakąś reakcję pod tym filmem, czy to komentarz, czy łapka w górę. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Dbaj o siebie.